Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie troszeczkę inny film. Dzisiaj będzie film nakręcony na Kronplacu. I gdzie jak gdzie, ale tu muszę zacząć odcinek o Kronplacu. Pod wielkim dzwonem na szczycie tej góry. Dzisiaj będzie film o czymś takim jak Naj. O najstromszych trasach na Kronplacu, które zrobię dla Was i pokażę Wam. Czyli taki Kronplac dla zaawansowanych. A na koniec będzie jeszcze podwójne Naj. Nie powiem teraz, bo byście nie oglądali. A te osoby, które chciałyby się coś więcej dowiedzieć na temat całego ośrodka Kronplac, zapraszam na mój film, który nagrałem tu kilka lat temu. Link do tego filmu zamieszczę poniżej w opisie. A teraz już zapraszam Was na najbardziej na Kronplacu. Jako pierwszy Sylwester, trasa numer 1, czarna zjeżdżająca do Bruniko. Przede mną 4950 metrów trasy. Widok wspaniały na dół. To co? Zaczynamy pierwszą trasę z 5 Black 5 Challenge. Jest co jechać, powiem Wam. Trasa ciekawa, urozmaicona. Na początku dosyć spora ekspozycja, bo widać całą dolinę, więc jeżeli ktoś boi się takich widoków, to może mieć trochę problem. Później jest, cały czas pędzimy i są dwa miejsca, gdzie można chwilę odpocząć. A tak to cały czas trasa jest bardzo wymagająca i bardzo ciekawa. Dużo wiraży, dużo przełamań terenu. Naprawdę polecam. Trasa numer 1, Sylwester, zaliczona. Przede mną druga trasa, najdłuższa. Czarna czwórka, licząca 5100 metrów. Prawie 1300 metrów przewyższenia. Nazwa oryginalna to Herrenegg. W związku z tym, że użytych jest w tych nazwie kilka słów z różnych krajów, postanowiłem to przetłumaczyć na język polski. Dużo naszukałem się odpowiedników słowa Herrenegg i znalazłem. Grande cojones. No powiem Wam, że jest to takie 4 km ściany, która nie da Wam odpocząć. I kiedy wydaje Wam się, że to już koniec, zaczyna się, poczekajcie, zaczyna się kolejna ściana do samego dołu. Dopiero ostatni odcinek, teoretycznie najbardziej płaski, no bo to taka niebieska trasa płaska, przejazdówka z jednej strony na drugą. Wydawałoby się, że tam odpoczniemy, ale nie, bo trzeba się spiąć i pojechać na jajo, żeby przejechać ten odcinek, bo inaczej staniecie i będziecie musieli z kija dawać. Super trasa, naprawdę super. Szkoda, że dzisiaj górny odcinek jest jeszcze zamknięty, sama góra. Musiałem objechać troszeczkę czerwoną trasą,
ale trasa dla tych wszystkich, którzy podsumuję moje wszystkie określenia. Chcą sobie dać wpalnik, chcą poczuć pieczenie ud, chcą pójść pełnym piecem i poczuć, że nie ma żeboli. A co to są żebole? Domyślcie się sami. Teraz chwila odpoczynku, bo muszę wyjechać gondolą, a następnie przejechać w inne miejsce w ośrodku, żeby zaliczyć trzecią trasę z Wielkiej Czarnej Piątki. Trzecia trasa narciarska do przejechania z cyklu Black 5 Challenge na Kronplacu. Najkrótsza ze wszystkich, 822 metry, ale to nie znaczy, że najłatwiejsza. Jak przeliczyłem sobie, zanim zacząłem jeździć, średnie nachylenie to na tej trasie jest największe. Po prostu jest cały czas stromo. Jak wygląda? Zobaczcie sami. Szybko poszło. Trasa nie taka trudna. Średnie nachylenie to 32 stopnie, tak, 32 stopnie, nie procenty, ale średnie. Więc na początku jest troszeczkę stromiej, troszkę bardziej płasko. Natomiast te ściany, które miałem na trasie numer 1 i na trasie numer 4 na pewno robią wrażenie, tym bardziej, że tam jest duża ekspozycja. Lecę na trasę numer 4, to znaczy czwartą z kolei, słynną Ertę. Dlaczego słynną? Zobaczcie. Przede mną do przejechania Erta. Czwarta z kolei czarna trasa na Kronplacu. Liczy sobie 1610 metrów. Jest to trasa słynna z zawodów Pucharu Świata. To właśnie na tej trasie najlepsze zawodniczki w slalomie i w slalomie gigancie rywalizują o miano najszybszej w Pucharze Świata. To tutaj startuje Michaela Schifrin, startuje Petra Welchowa i nasza Maryna Gąsienica-Danie. Start Maryny zaplanowany jest na 24 stycznia, a Jacek Ciszak przejedzie to już dzisiaj. No powiem wam, że szacun dla dziewczyn, bo w kilku miejscach naprawdę jest stromo. Biorąc pod uwagę, że dziewczyny jadą tutaj kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, to szacun. I jeszcze taka ważna informacja. Ja jechałem tą trasą, Ertą. Natomiast obok jest nowy wariant, czynny od tego sezonu. Trasa numer 40A. Erta jest 40, czarną 40, trasa 40A. Nazywa się Sorega i w tym sezonie zawody będą rozegrane tutaj. Ta trasa jest jeszcze bardziej stroma, ponieważ jest poprowadzona na wprost. Jest bardziej widokowa dla publiczności, która będzie siedzieć tutaj. Natomiast technicznie chyba będzie troszkę łatwiejsza. To, że stromiej będzie, to pal licho. Ale tutaj są przełamania, tu są skręty, tu są garby. Myślę, że tutaj z tej strony Erta jest pewnie bardziej atrakcyjna. Być może będę miał okazję porozmawiać z Maryną na ten temat, jak ona
widzi te dwa warianty, wtedy się dowiemy. Na pewno zamieszczę to u siebie na kanale. A teraz uciekam już do góry, aby przejechać tą wisienkę na torcie. Najstromszą ze wszystkich 5 tras, jakie dzisiaj jeździłem. Na trasę Pikulin. Jak jest tam stromo, jak ta trasa wygląda, zobaczcie sami. Na koniec, jak już powiedziałem, wisienka na torcie. Trasa czarna 45, Pikulin. Trasa najstromsza ze wszystkich, a przynajmniej jest tutaj najstromsza ścianka, licząca sobie 72% nachylenia, więc będzie co jechać. Cała trasa ma 2 km długości. Zapraszam Was na ostatnią czarną trasę z serii 5 Black Challenge na Kronplacu. Powiem Wam, że ścianka na początku robi wrażenie i może być dla niektórych ścianą płaczu. Bardzo fajna trasa. Co ciekawe, mimo mrozu, to słońce, które operuje teraz nieśmiało przez chmury, sprawiło, że śnieg jest delikatnie luźny i można się zdziwić, bo się wpada w dosyć kopny śnieg. Taka informacja jeszcze dla Was, jakby ktoś z Was chciał udać się na Selarondę, to tutaj startuje bus, do którego można wsiąść. Jeżeli macie karnet Dolomity Super Ski, to jest on bezpłatny i jedziecie do Alta Badii i tam już macie dostęp do całej Selarondy. Przejazd zajmuje 20 minut. Jeżdżąc po czarnych trasach nie można zapomnieć o jedzeniu. Restauracja Obereger Alm przy trasie czerwonej 21. Dojedziecie też tu trasą 22 w kierunku Olang. Byłem już w tym miejscu i wiem, że zapowiada się pyszny lunch. Zapraszam Was do środka. Dzisiaj romantyczna atmosfera przy świecach. Jedna ze starszych restauracji tutaj, ze starszych chat. Co my tutaj dzisiaj zjemy? Gulasz, zupę, szpechnedel, zupę, dużo różnych ciekawych rzeczy. Coś trzeba sobie wybrać. Bardzo fajne miejsce. Jestem tutaj chyba 3. albo 4. raz. Sporo Polaków słyszę, więc popularne. Zresztą Kronplac jest bardzo popularny u nas. Dzisiaj przy świecach spożywam gulasz, zupę. Bardzo dobra. I jak zwykle porcja jak dla konia. Jak tu schudnąć na takich wyjazdach? Trzeba dużo jeździć po czarnych trasach. Ciężkie. Człowiek bierze jedną łyżkę i od razu mu się usta otwierają, takie ciężkie. Na drugie danie specjalność zakładu. Penne à la maison. Tam nie wiem, z czym jest ta pasta. Są pomidorki. Jest jakiś sos. Jest szpek. Bardzo dobre. Jeżeli przyjedziecie tutaj do restauracji, to możecie śmiało zamawiać. Polecam. Pasta jest al dente. Bardzo dobrze zrobiona. Co tu więcej chcieć? Niewiele trzeba, żeby przygotować pyszny posiłek. Lunch był pyszny, a ta chałupa, która za mną stoi, ma troszkę więcej jak 400 lat. Warto przyjść, zjeść pyszne jedzenie i trochę poobcować z historią. Z historią, która sięga czasów, kiedy na tych stokach zamiast narciarzy były zwierzęta pewnie. Dobra, uciekam dalej, bo jeszcze mam dla Was bonus na koniec.
Było 5 tras najstromszych na Kronplatzu. I na koniec przygotowałem dla Was bonus. Bonus w postaci najdłuższego zjazdu na Kronplatzu, a przy okazji przejadę też najdłuższą pojedynczą trasą. Gdzie się kończy ten zjazd? Zaraz zobaczycie. Zaczyna się oczywiście na szczycie. Ale się narymowałem. Ale piękny widok. Jeżeli moje filmy spodobały się Wam, odwiedziliście któryś z ośrodków narciarskich dzięki mojej rekomendacji, możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam Was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać Waszych ulubionych twórców. Z góry dziękuję. Powiem Wam, że jest co jechać. Jest co jechać, bo to jest chyba ponad 8 km jazdy non-stop. Jeszcze jak zrobicie to tak jak ja, na jeden raz, no to nogi bolą. I teraz ciekawostka. Zobaczcie, siadam do gondoli i żeby wyjechać do góry, to muszę zjechać w dół. A dlaczego? Zaraz Wam powiem. Aktualnie jadę na dworzec kolejowy. Tak, jeżeli byście spali tutaj w dolinie Alta Pustertal, na przykład mieszkalibyście gdzieś w San Candido, koło Draizinen, a chcielibyście przyjechać, bo możecie na tym samym karnecie przyjechać tutaj na Kronplatz, to pociąg przyjeżdża dokładnie tutaj. Tu jest dworzec kolejowy, tu jest peron, tu wysiadacie z pociągu i wsiadacie od razu do gondoli. I tak samo, gdybym ja teraz mieszkał w San Candido, to mógłbym tutaj wysiąść, wsiąść pociąg i pojechać do San Candido. I pamiętajcie, że będąc tutaj, w hotelach dostajecie taką kartę gościa i ta karta upoważnia Was do bezpłatnego korzystania z komunikacji. Ja wysiądę, pokażę Wam jak to wygląda. Tam jest peron. Tam staje pociąg, gdybyście tu przyjechali. Przechodzicie przez bramki i wsiadacie do gondoli. I to wszystko w karcie pobytowej. Jeżeli jesteście w hotelu, powinniście taką kartę otrzymać i wtedy macie możliwość skorzystania z pociągu. Ale jeżeli macie kartę Dolomity Superski, to już mówiłem wcześniej w filmie, możecie zjechać przez Pikulin na drugą stronę, wsiąść w autobus i pojechać aż do Alta Badia. Zrobić cela rondę i spróbować zdążyć z powrotem. Powodzenia!